W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam podstawowe różnice w budowie najpopularniejszych salonowych kształtów – migdałka i owalu. Dowiecie się, jak dobrać odpowiedni szablon, rozprowadzać produkt i poprowadzić pilnik, by zoptymalizować pracę przy ich tworzeniu i uzyskać doskonałe efekty. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy Paulinę Walaszczyk. Witajcie moi drodzy, nazywam się Paulina Walaszczyk. Jestem instruktorką Indigo i szkole w Łodzi. Po inspiracji możecie wpaść również na mojego Instagrama. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się bardziej dwóm najpopularniejszym kształtom, czyli migdałkowi i owalkowi. Zobaczymy, jakie są między nimi różnice. Pokażę Wam też, jak rozprowadzać żel i jak poprawnie i szybko go opracować. Zapraszam. Produkty oraz narzędzia, z których będziemy korzystać w dzisiejszym odcinku to cleaner, primer bezkwasowy, baza proteinowa, wipe off, żel self-leveling porcelain 110, żel self-leveling porcelain 70, żel self-leveling natural 110 i 70, tip top, formy fioletowe, kopytko, frez Indigo Cuticle 9, pilnik 100 na 180, buffer 100 na 180. Migdał i owal to dwa bardzo popularne kształty w stylizacji paznokci, które różnią się pomiędzy sobą nie tylko wykończeniem wolnego brzegu, ale również budową i kształtem. Spojrzymy teraz na 5 podstawowych aspektów, które warto mieć w głowie za każdym razem, kiedy zabieramy się do pracy, aby stworzyć migdał albo owal, a nie coś pośrodku. Najpierw jednak przygotowujemy naturalne paznokcie naszej modelki do wykonania przedłużenia żelowego. Po opracowaniu skórek, odtłuszczeniu płytki oraz aplikacji primera i bazy, paznokcie są gotowe do dalszej pracy. Pierwszym elementem, który ma wpływ na kształt, jaki ma powstać na płytce klientki, jest zacisk szablonu. W przypadku owalka formę pozostawiamy lekko zwężoną lub otwartą na określonej długości. Kreując migdał, możemy zacisnąć szablon 3 rozmiary dalej niż długość docelowa. Dzięki temu górna część formy będzie znacznie bardziej zwężona i taki też powstanie kształt. Kolejnym istotnym aspektem jest aplikacja produktu. Już na tym etapie kreujemy wybranymi produktami kształt wolnego brzegu oraz jego długość. W migdałku wolny brzeg jest zwężony, a w owalu przebiega delikatnie w łuku. W celu uzyskania najlepszych proporcji rekomendujemy wykonanie owalków do maksymalnie 5 mm wolnego brzegu. Migdały nie powinny być natomiast zbyt krótkie. By zachować prawidłową budowę krawędzi, zalecamy, by długość migdałka zaczynała się od około 4-5 mm wolnego brzegu. Pracę rozpoczynamy od aplikacji szkieletu na wolnym brzegu. Dla komfortu i pełnej kontroli produktu Paula wybrała żel self-leveling o konsystencji 110. Następnie nakładamy cienką warstwę żelu na płytkę i łączymy obie struktury. Całość utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Istnieje również druga metoda budowania żelowego szkieletu. Zaczynamy od pokrycia całej płytki cienką warstwą żelu. Tutaj jest to self-leveling 110 w kolorze porcelan, a dopiero później dokładamy dodatkową porcję produktu na szablon i układamy go w łagodny łuk. Konstrukcja owalu i migdałka różni się również zaciskiem. Nie jest to etap obowiązkowy, jednak jeśli zdecydujemy się go wykonać, powinniśmy pamiętać, że w przypadku owalu zaciskamy głównie okolicę stresu, by nie zawęzić zbytnio całego kształtu. W migdale możemy natomiast dodatkowo zacisnąć wolny brzeg, by jeszcze bardziej wyszczuplić całość. Przechodzimy do nałożenia produktów i zbudowania struktur obu paznokci. Do pracy salonowej niezastąpione są żele self-leveling, które występują w różnej lepkości. 70 to niska lepkość, która sprawia, że żel szybko się samopoziomuje i jest idealna do ultra szybkich stylizacji, do krótkich paznokci, do na przykład owala. Z kolei 110 to wyższa lepkość, która sprawia, że żel samopoziomuje się nieco wolniej i świetnie się sprawdza do budowania szkieletu albo do kształtu migdał. Właśnie dlatego do budowy krótkiego owalka Paula wybrała self-leveling porcelain 70, a do dłuższego migdała żel natural o konsystencji 110. Rozpoczynamy od przesmarowania całego paznokcia cienką warstwą produktu,
by nadać poślizg dla warstwy budującej. Dzięki temu żel równo rozpłynie się po powierzchni. Ruchem falującym rozprowadzamy żel z prawej do lewej strony, zachowując krzywizny poprawnej budowy paznokcia. Dzięki temu, że produkt sam się poziomuje, możemy odwrócić rękę i cienkim pędzelkiem nakierować żel na apeks, gdzie produktu powinno być najwięcej. Aby mieć większą kontrolę nad produktem i idealnie rozłożyć szkielet, Paula użyła do migdałka żelu o gęstości 110, a do zbudowania krótkiego i mniej wymagającego owalu gęstości 70. Pracę zaczynamy od pokrycia całej powierzchni warstwą poślizgową. Następnie nakładamy większą ilość produktu pulsacyjnymi ruchami pędzelka. Resztę produktu rozciągamy i układamy cienkim pędzelkiem Master Nail Art 007, prowadząc go długimi pociągnięciami do czubka paznokcia. Aplikując produkt, zwróćmy uwagę na jego ilość. To kolejna różnica pomiędzy owalem i migdałem. W owalku produktu nie może być zbyt wiele, głównie ze względu na długość paznokcia i to, że chcemy uzyskać naturalny efekt. Nie zaznaczamy więc mocno apeksu, a łuk górny jest łagodny. Konstrukcja migdałka, kształtu, który jest dłuższy, wymaga nałożenia nieco większej ilości produktu. W okolicy apeksu możemy zauważyć, że łuk jest wydłużony i płynnie opada na końcu paznokcia. Całość utwardzamy w lampie przez 30-60 sekund. Czas na finał, czyli piłowanie. Opracowując oba kształty, zaczynamy od wyznaczenia długości i kształtu wolnego brzegu. Zatem w obu przypadkach trzymamy pilnik prosto i piłujemy ściany. Następnie zajmujemy się krawędziami, które zarówno w migdale, jak i w owalu muszą łagodnie przechodzić w łuk do czubka paznokcia. Kiedy wypiłowujemy okolicę wokół skórek, prowadząc pilnik delikatnie pod kątem, przechodzimy do powierzchni, czyli apeksu i łuku górnego. W obu przypadkach apeks ma być łagodnie zaznaczony, jednak łuk górny w owalku jest bardziej delikatny, a w migdałku przebiega częściowo nawet w linii prostej przy końcu. Możemy osiągnąć to delikatnym piłowaniem w łuku na boki. Następnie, trzymając pilnik równolegle do powierzchni i poruszając się w stronę wolnego brzegu, wysmuklamy czubek migdałka. W razie potrzeby powierzchnię możemy delikatnie wygładzić bufferem o gradacji 100 na 180. Po skończonym piłowaniu paznokcie przecieramy cleanerem Wipe Off. Na tej powierzchni możemy teraz wykonać 3 operacje. Kolor, French albo Tip Top. I my wykonamy tą trzecią, żeby pokazać Wam, jak działać ekspresowo, ale pięknie i w tonacji nude. Właśnie po to są self-levelingi, żeby przyspieszać nam czas pracy i skracać go do absolutnego minimum. Nie tylko poprzez konsystencję, ale też przez cudowny kolor, który spodoba się klientkom i dzięki któremu nie musimy kłaść koloru, bo jest on już w żelu budującym. Voilà! Tak prezentują się 2 najpopularniejsze salonowe kształty. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście team Porcelain, czy team Natural, który odcień nudziaka żelu self-leveling podoba się Wam bardziej. Ja jestem Natural, chociaż Porcelain też mi się bardzo podoba. No właśnie, to jest ciężka decyzja do podjęcia. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!